Hongkong stał się naszym ulubionym miastem, do którego wracamy regularnie od ponad 30 lat. Każda wizyta przynosi nowe odkrycia i doświadczenia, dzięki którym miasto nieustannie nas zachwyca. Fascynuje nas jego niezwykła energia, harmonijne połączenie kultur wschodu i zachodu oraz niepowtarzalna atmosfera, która sprawia, że zawsze chętnie tu jesteśmy. Przez lata obserwowaliśmy jego przemiany, ale mimo zmian Hongkong zachował swój wyjątkowy charakter i niezmiennie pozostaje jednym z naszych najlepszych miast na świecie. Tym razem chcieliśmy pokazać Wam kilka miejsc mniej znanych i rzadziej odwiedzanych przez turystów, które naszym zdaniem są niezwykle interesujące i warte odkrycia. To właśnie takie zakątki pozwalają spojrzeć na Hongkong z innej perspektywy, poznać jego mniej oczywiste oblicze i doświadczyć atmosfery, której często nie znajdzie się w najpopularniejszych atrakcjach. Mamy nadzieję, że te miejsca zainspirują Was do własnych poszukiwań podczas kolejnej wizyty. Historia tramwajów w Hongkongu sięga początku XX wieku. Wraz z dynamicznym rozwojem miasta pojawiła się potrzeba stworzenia sprawnego środka transportu wzdłuż północnego wybrzeża wyspy Hongkong. W 1901 roku władze wydały koncesję na budowę sieci tramwajowej, a już 30 lipca 1904 roku uruchomiono pierwszą linię tramwajową. Wychowani wśród krakowskich tramwajów, nie mogliśmy odmówić sobie przejażdżki jednym z pojazdów kursujących po mieście. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć Hongkong i z nieco innej perspektywy, poczuć klimat dawnych lat i odbyć sentymentalną podróż ulicami miasta na pokładzie zabytkowego, lokalnego środka transportu. Tramwaje przetrwały okres wojen, kryzysów gospodarczych i gwałtownego rozwoju miasta. Mimo pojawienia się nowoczesnego metra i rozbudowanej sieci autobusowej, nadal pełnią ważną funkcję komunikacyjną, przewożąc każdego dnia dziesiątki tysięcy pasażerów. Są również jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta, cenioną zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Dla wielu osób przejazd zabytkowym piętrowym tramwajem nazywanym potocznie ding-ding od charakterystycznego dźwięku dzwonka jest nie tylko sposobem przemieszczania się, ale także podróżą przez historię Hongkongu. Zawsze zatrzymujemy się w dzielnicy Soho, która od lat pozostaje jednym z naszych ulubionych miejsc. Charakterystycznym symbolem tej dzielnicy są ruchowe schody i chodniki systemu Central Mid-Levels Elevator. To najdłuższy na świecie zadaszony system ruchowym schodów na świeżym powietrzu, który pomaga mieszkańcom pokonywać stronę wzgórza między dzielnicami Central i Mid-Levels. Wzdłuż jego trasy znajdują się liczne restauracje, bary, galerie i niewielkie sklepy, dzięki czemu sam przejazd staje się ciekawą miejską atrakcją. Wieczorem okolica nabiera szczególnego uroku. Światła lokali, gwar rozmów i niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że jest to jedno z naszych ulubionych miejsc na spacer po Hongkongu.
To właśnie tutaj najchętniej spędzamy czas, delektując się lokalnymi smakami i chłonąc energię miasta, które nigdy nie zasypia. Wyruszamy w podróż przez Hongkong Zhuhai Macao Bridge, najdłuższy na świecie most morski. To najdłuższa konstrukcja łącząca Hongkong, Zhuhai i Macao. Rozciąga się nad ponad 55 km i jest jedną z największych osiągnięć współczesnej inżynierii. Podczas przejazdu można podziwiać rozległe widoki na deltę rzeki Perłowej oraz uświadomić sobie skalę przedsięwzięcia tego dynamicznie rozwijającego się regionu. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc, które odwiedzamy, to 10,000 Buddha's Monastery. Położony na wzgórzu klasztor prowadzi do siebie stromą ścieżką, wzdłuż której ustawiono setki złoconych posągów Buddy. Każda o innym wyrazie twarzy i geście. Na terenie kompleksu znajdują się świątynie, pawilony oraz tysiące wizerunków Buddy, od którego to miejsce wzięło swoją nazwę. Panuje tu wyjątkowa atmosfera spokoju i skupienia, kontrastująca z energii tętniącego życiem miasta. To miejsce zachwyca nie tylko swoją duchową wymową, ale także malowniczym położeniem i pięknymi widokami na okolice, dlatego należy do naszych ulubionych, choć wciąż mniej znanych atrakcji. Kolejnym przystankiem naszej podróży jest Ocean Park Hongkong. Jeden z najbardziej znanych parków rozrywki i edukacji. Położony pomiędzy morzem a zielonymi wzgórzami oferuje nie tylko liczne atrakcje, ale również spektakularne widoki na wybrzeże wyspy. Szczególnym przeżyciem jest podróż kolejką gondolową, która łączy różne części parku. Powoli unosząc się nad wzgórzami i zatokami można podziwiać panoramę Morza Południowochińskiego.
Choć miasto kojarzy się przede wszystkim z wieżowcami i tętniącymi życiem ulicami, zaledwie kilkanaście minut od centrum można znaleźć piaszczyste wybrzeże otoczone zielonymi wzgórzami i błękitnym morzem. Po chwili wytchnienia wracamy do dzielnicy Central, przemierzając ulice otoczone imponującymi drapaczami chmur, które stały się symbolem nowoczesności i dynamicznego rozwoju Hongkongu. Szklane fasady wieżowców, odważna architektura i nieustannie pulsujące życie miasta tworzą niezwykły kontrast z odwiedzanymi wcześniej spokojnymi zakątkami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na następną przygodę.